Cześć, ja jestem Kuba, a w tym filmie chciałbym przedstawić Wam hulajnogę Prime 3 EES61. Zaczynajmy! W pierwszych wrażeniach muszę przyznać, że przyspieszenie hulajnogi jest naprawdę fajne i daje ona dużo frajdy z jazdy. Ma obiecujący zasięg, którego wyniki przedstawię pod koniec. Muszę przyznać, że hulajnoga posiada wysoki zapas mocy, dzięki czemu nawet przy bardziej wymagających podjazdach nie zwalnia, pod warunkiem, że poziom naładowania jest powyżej 20%. Później wjeżdżając pod górkę zwalnia do około 10-15 km na godzinę, oczywiście w zależności od obciążenia. Tryby prędkości bez problemu można zmieniać nawet w czasie jazdy, a używając tempomatu przypisana prędkość rośnie około 2-3 km na godzinę, a zmniejszając spada. Na samym początku warto dokładnie sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub, w szczególności na łączeniu górnej części kierownicy ze środkową. Ze względu na rozmiar i wagę hulajnogi, często odpychając się może nas zaboleć noga, natomiast gdy przy większych podjazdach lekko jej pomożemy, to na pewno odciąży w ten sposób silnik, dzięki czemu powinniśmy przejechać większy dystans. Podczas jazdy na wyświetlaczu pokazana jest maksymalna prędkość dla danego trybu, czyli jadąc 18 km na godzinę w trybie pierwszym widzimy maksymalnie 15, a jadąc 22 w trybie drugim wyświetlacz wskazuje maksymalnie 20. Omówmy teraz po kolei części hulajnogi. Wyświetlacz. Ładnie wykonany, jego czytelność jest bardzo dobra. W większym słońcu wystarczy przysłonić go ręką i można wszystko odczytać. Pokazuje on nam prędkość, stan naładowania baterii w 5-stopniowej skali oraz to, czy mamy włączony tempomat i światła. Przycisk. Działa bez problemów, wygodnie i łatwo można sterować włączeniem hulajnogi, świateł czy trybami prędkości. Światło przednie. Spełnia ono swoją funkcję. Oświetla drogę oraz jesteśmy widoczni z dużo większej odległości. Manetka gazu. Działa bardzo płynnie i pomimo, że jest wykonana z plastiku, dobrze się z niej korzysta. Hamulce. Dzięki zastosowaniu podwójnych hamulców tarczowych, przód i tył, hulajnoga dobrze i równomiernie hamuje. Mechanizm składania. Działa on bezproblemowo, trzyma kierownicę mocno, a po złożeniu można wygodnie ją transportować czy przechowywać. Koło przednie. Solidnie wykonane i skutecznie pochłania ono część drgania. Gniazdo ładowania. Jest małe i niewidoczne, należy pamiętać o jego zamknięciu po ładowaniu. Stopka. Wygodna w użytkowaniu, stabilnie podpiera hulajnogę, a podczas jazdy w ogóle nie przeszkadza. Silnik. Bardzo fajnie przyspiesza, posiada duży zapas mocy, a dzięki hamulcowi regeneracyjnemu w jego środku odzyskujemy część energii podczas zwalniania. Błotnik i światełko. Stabilnie się trzymają, a światełko jest dobrze widoczne. Tak jak podaje producent, hulajnoga nie posiada Bluetooth. Co za tym idzie, nie skorzystamy z żadnej aplikacji, ale to nie jest problem. Moim zdaniem jest to wręcz zaleta, gdyż siadasz i jedziesz. Nie potrzebujesz nic poza naładowaną baterią. Więc jak mówiłem, pozostaje nam kwestia zasięgu. Możecie nie wierzyć, ale ja bez problemu przejechałem na niej 40 km. Muszę do tego dodać, że jeździłem na niej ze średnią prędkością 20 km na godzinę po różnym nachyleniu, a wyhamowując np. przed zakrętem czy wjazdem na chodnik, używałem hamulca regeneracyjnego. Pełne naładowanie hulajnogi trwa około 5 godzin. Dziękuję za oglądanie. Myślę, że opowiedziałem o wszystkim, co by Was ciekawiło, a jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie, śmiało piszcie je w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!